Cześć! W dzisiejszym odcinku Zabytków Nieba poznamy pierwszy pokazany publicznie w Polsce samolot odrzutowy. Bohaterem odcinka jest Jak-17. Jego konstrukcja wywodzi się w zasadzie od samolotu Jak-15, który był pierwszym takim, można powiedzieć, w pełni odrzutowym radzieckim samolotem. Mówiąc w pełni odrzutowym, mam na myśli to, że były projekty realizowane przez Suchoja, Jakowlewa, Ławoczkina, przez generalnie główne radzieckie wytwórnie samolotów, które polegały na tym, że tłokowy myśliwiec był, można powiedzieć, dopalany czy dopędzany takim dodatkowym silnikiem odrzutowym umieszczonym z tyłu samolotu. Ale takie projekty finalnie nie okazały się udane, nie były one szeroko stosowane, a radzieccy konstruktorzy nie dysponowali silnikiem odrzutowym zdolnym do tego, żeby samodzielnie napędzać samolot. Ale po zakończeniu II wojny światowej okazało się, że dysponują oni zdobycznymi samolotami niemieckimi, takimi jak Messerschmitt 262 czy Arado 234 Blitz, a co za tym idzie, mieli silniki odrzutowe Junkers Jumo 004B1 i BMW 003. I na ich bazie opracowano silniki radzieckie, czy w zasadzie skopiowano te silniki i produkowano je w Związku Radzieckim pod nazwami RD-10 i RD-20. Zakłady Jakowlewa dążyły do tego, żeby jak najszybciej ukończyć samolot odrzutowy i w zasadzie powstał tłokowy płatowiec Jak-3 z przerobionym przodem, do którego wsadzono jeszcze niemieckiej budowy silnik Junkers Jumo i tak powstał samolot określany jak Jumo. W nim zastosowano przejęte bezpośrednio z tłokowego samolotu klasyczne podwozie z kółkiem ogonowym. Takie rozwiązanie było też w Messerschmittach 262 prototypowych, ale szybko Niemcy zrezygnowali z tego na rzecz podwozia z kołem przednim. Natomiast tutaj radziecki samolot miał w wersji produkcyjnej jeszcze kółko ogonowe, przez co silnik kierował gazy wylotowe do ziemi. To dość mocno uszkadzało powierzchnię pasa. Te samoloty były zdolne do operowania z lotnisk trawiastych. No i pilot w pewnym momencie musiał oddać drążek, żeby wprowadzić samolot w lot czy w pozycję poziomą przed oderwaniem się od ziemi. Wzmocniono termicznie tylną część kadłuba, poprawiono tam podwozie, usterzenie i na przełomie lat 1945-46 udoskonalano ten samolot, testowano go, zastąpiono silnik niemiecki już tą radziecką kopią RD-10 i tak powstał samolot, który był określany jako Jak-15 albo Jak-15 RD-10 albo Jak-RD w skrócie. Oblatany on został 24 kwietnia 1946 roku. Co ciekawe, Stalin, traktując oczywiście samolot odrzutowy jako priorytetowy projekt, kazał zbudować na szybko 15 sztuk, żeby zaprezentować je w locie podczas pokazu z okazji Święta Rewolucji. I tutaj zakłady otrzymały zadanie w zasadzie przerobienia już stojących na linii montażowej tłokowych samolotów na odrzutowe, więc powstała wersja bardzo uproszczona, każdy de facto inny, z prostą awioniką. No i te samoloty były dość mocno zawodne, ale udało się je zbudować na czas, czyli w niecałe pół roku. Niestety pogoda pokrzyżowała plany i pokaz się nie odbył, no ale samoloty zostały skończone. Ta pierwsza wersja produkcyjna silnika miała resurs tylko 25 godzin, przez co te samoloty maksymalnie oszczędzano. One były holowane na start, a później na stojankę przez samochód i silnik był uruchamiany już bezpośrednio przed samym odlotem. Jak-15 budził zaufanie pilotów, on był przyjazny w pilotażu, był dobry szkoleniowo, bezpieczny i przez to traktowano go jako dobry samolot przejściowy z napędu tłokowego na napęd odrzutowy. Natomiast jego wadą główną był jego bardzo mały zasięg, pozwalający w zasadzie na operowanie w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od lotniska i na lot trwający 20 kilka 30 minut. To też skłoniło konstruktorów do opracowania pierwszego radzieckiego systemu tankowania w locie i taki system został opracowany, no ale tutaj też znowu w tym samolocie nie było to wykorzystywane jakoś, no bo samolot, który trzeba w locie tankować co pół godziny, no to jaką znowuż to może mieć wartość taktyczną czy bojową. Później konstrukcję tę zmodernizowano i powstał samolot Jak-17RD, oblatany w październiku 1946 roku. On miał wzmocnioną konstrukcję, znowu miał powiększone usterzenie. Dalej był to płatowiec w formie redanowej, przez co były problemy z osłonięciem termicznym części kadłuba, która była za dyszą wylotową, a sam kadłub był oparty na kratownicy, poszycie było w tym samolocie niepracujące. Co najważniejsze, Jak-17 już wyposażony
wyposażony został finalnie, jeszcze nie prototypowa wersja, ale już ta produkcyjna, w podwozie z kołem przednim, które zapewniało widoczność jak z samochodu i znacznie ułatwiało start, lądowanie i manewrowanie tym samolotem. Samolot wyposażono też w węzły podwieszania zbiorników paliwa. On z tymi podwieszanymi zbiornikami miał aż 9 zbiorników paliwa, ale pozwalały one na już sensowny zasięg 717 km. Resurs silnika RD10 w jego unowocześnionej wersji zwiększył się dwukrotnie do 50 godzin, a silnik ten miał ciąg 9,8 kN. Natomiast bardzo skomplikowany był rozruch tego silnika. Tam było chyba 11 czy 12 punktów, które trzeba było po kolei zrealizować i 3 punkty wymagane do zgaszenia tego silnika. Nie zawsze ten silnik zaskakiwał, czasami przelewała się benzyna. Jeżeli coś poszło nie tak, to było dość duże ryzyko wybuchu tego silnika, no i jego obsługa nastręczała niestety wielu technicznych problemów. Co ciekawe, jedną z rzeczy, do których pilot się musiał przyzwyczaić, była nowa komenda. W tym samolocie już nie mówiono od śmigła, tylko mówiono od dyszy. Samolot w trakcie produkcji unowocześniano. Był on wyposażony m.in. w żyroskopowy celownik, w fotokarabin S-13 montowany początkowo w skrzydle, później na owiewce kabiny. Uzbrojony był on w 2 działka Nudel Mansuranow 23. Później dołożono do nich również liczniki amunicji. Każde z tych działek miało po 60 naboi. Fotel pilota regulowany był wedle niektórych źródeł aż o 65 cm. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale taki duży zakres tutaj, żeby dostosować samolot do różnego wzrostu pilotów, był podawany, z tym się spotkałem. Więc samolot ten był dość nowocześnie wyposażany, ale z drugiej strony sterowanie odbywało się klasycznym orczykiem, jak w kukuruźniku, i samolot nie miał schodka. Żeby do niego wejść, trzeba było podstawiać drabinkę. Jeszcze powstała taka wersja dwumiejscowa UTI, czyli uczebno-treniworoczny istrybitel, czyli myśliwiec szkolny. No i on niby było wszystko pięknie, ale to były przeróbki, które były nawet wykonywane na lotniskach. Przerabiano wersję jednomiejscową na dwumiejscową. Drugą kabinę wygospodarowano kosztem zbiornika paliwa, więc znowu zasięg samolotu spadł do poziomu jaka 15 do 300 tam kilkudziesięciu kilometrów. No i co najciekawsze, nie wszystkie przyrządy były zdublowane. I tu nie mowa o rzeczach, które są mało istotne, tylko takie rzeczy jak otwieranie podwozia, otwieranie klap i rozruch silnika mogło się odbywać tylko z kabiny ucznia. To nie jest zbyt rozsądne ani bezpieczne rozwiązanie, tym bardziej, że uruchamianie takiego silnika to nie było tak jak dzisiaj przekręcanie kluczyka w samolocie czy naciskanie jednego przycisku jak w Iskrze, tylko to była procedura, która jeśli silnik zgasł w locie, wymagała uruchomienia benzynowego silnika rozruchowego, następnie włączenia kompresora, uruchomienia głównego silnika na paliwie lekkim i kiedy podjął on pracę, przejścia na docelową naftę. To są 4 punkty i to jest tylko awaryjne uruchamianie ciepłego silnika, który zgasł w powietrzu. Zatem jeśli miał to zrobić uczeń, jedynie mógł być słownie instruowany przez instruktora, no to emocje w przypadku zgaśnięcia silnika tu na pewno były duże, no i nie wpływało to na bezpieczeństwo lotu na pewno w dobry sposób. Jeśli już mowa o procedurze rozruchu silnika, to z niej wzięło się przezwisko, takie nazwa, która w Polsce funkcjonowała dla tego samolotu. On był nazywany imieniem Agata. Nie jest geneza tej nazwy zbyt wytworna, więc ja potem powiem, skąd to się wzięło. Natomiast w kodzie NATO ten samolot był nazywany Feather w wersji jednomiejscowej, a Magnet w wersji dwumiejscowej, a Amerykanie określali je odpowiednio Type 16 i Type 26. Mimo skomplikowanego rozruchu, jeśli chodzi o sam pilotacz i sam płatowiec, to ten samolot był poprawny, nawet był poprawny w wyższym pilotażu, tak więc swoją rolę taką przejściową na bardziej skomplikowane, później skonstruowane samoloty odrzutowe ten samolot spełniał. Wersja treningowa nie posiadała uzbrojenia, była wyposażona jedynie w fotokarabin do ćwiczeń ze strzelania do celu. Mały zasięg i krótkotrwały czas lotu nie pozwalały też na skomplikowane ćwiczenia. Można było wykonać jeden lot do strefy albo 2 kręgi na jednym tankowaniu. No i nie bardzo się ten samolot nadawał do lotów wysokościowych. No, on był do nich jak gdyby technicznie zdolny, natomiast zapas paliwa nie pozwalał, po prostu nie pozostawiał czasu na osiągnięcie dużej wysokości. W Polsce w latach 50. wojsko używało około 11 egzemplarzy Jaka 17
w wersji dwumiejscowej. Natomiast 2 egzemplarze trafiły do Instytutu Lotnictwa. Jeden z nich trafił uszkodzony i był traktowany tylko jako baza części zamiennych. Natomiast drugi, przywieziony przez Andrzeja Abłamowicza, był używany do 60 roku do testów w locie. W 1964 trafił do Krakowskiego Muzeum Lotnictwa, gdzie został przemalowany na takie nie do końca zgodne niezgodne z historią barwy łączące elementy cywilne i wojskowe, ale niedawno został on odremontowany i można go podziwiać w bardzo ciekawym, szaro-biało, takim granatowym malowaniu, w jakim służył właśnie w Instytucie Lotnictwa. Planowane było także rozpoczęcie produkcji licencyjnej Jak-17 w Mielcu, on się miał nazywać G1, ale zrezygnowano z tego, stwierdzono, że będzie produkowany nowocześniejszy Jak-23, z czego również zrezygnowano i finalnie produkowano w Mielcu dopiero słynny samolot MiG-15 pod nazwą LIM-1, LIM, czyli licencyjny myśliwiec. Natomiast w międzyczasie w zakładach w Rzeszowie zmontowano kilka czy kilkanaście egzemplarzy silnika RD-10. No te silniki z racji krótkiego resursu i awaryjności były często w tych samolotach wymieniane. No i teraz jeśli chodzi o nazwę samolotu, dlaczego on się nazywał Agata, jeżeli ktoś nie chce tego słuchać, no to zmierzymy tutaj czas na radzieckim stoperze z tamtych lat, zanim powiem, dlaczego ten samolot tak był przezywany, bo tak jak mówię, nie jest to zbyt wytworne przezwisko. No dobra, czas minął. Agata dlatego, nie wiem dlaczego Agata, ale kobiece imię, dlatego, że ten samolot miał jedną cechę, która kojarzyła się z fizjologią kobiecego organizmu. Mianowicie, jeżeli wykonywany był rozruch paliwa i paliwo rozruchowe nie zapaliło się, no to czy był jego nadmiar, no to było ono usuwane z samolotu w ten sposób, że po prostu wyciekało spod tylnej dyszy na ziemię. A jeżeli silnik nie podjął pracy, paliwo się lało, no to trzeba było najpierw stamtąd generalnie uciec w obawie przed pożarem, a później trzeba było podnieść dziób samolotu, wylać to paliwo na ziemię, przepchać go gdzieś w miejsce, gdzie jest sucho, później wyczyścić cały ten samolot z paliwa i dopiero podjąć kolejną próbę rozruchu. No stąd wymyślono, że ten samolot trzeba nazwać kobiecym imieniem, ale dlaczego akurat wybrano imię Agata, tego nie wiem. Jeśli ktoś wie, no to piszcie w komentarzach. Pozostawiam Was z danymi technicznymi tego egzemplarza samolotu Jak-17, który jest w Krakowskim Muzeum i do zobaczenia w kolejnym odcinku Zabytków Nieba. Może do niego coś mi się uda nagrać na pokazach z okazji Dni Aeroklubu ROW w Rybniku, na które się właśnie wybieram. Cześć!